Coś czuję, że będziemy tego żałować, no ale... No. Nie boli cię głowa? Bo przeróżnęłaś porządnie w te drzwi. Accept your new name and wear it with honor. Welcome, brother. Witajcie serdecznie, moi drodzy, ja jestem Lucika, a to przed wami pierwszy z 3 testowych odcinków z gry Kingdome Come Deliverance. Być może będzie z tego seria Zagrajmy w pełną gębą, jeśli dobrze przyjmie się ten odcinek, jeśli dobrze go ocenicie i napiszecie jakiś komentarz. Tymczasem o czym jest ta gra? Wcielamy się w takiego Henryka, młodego kowala czy ladnika, który pomaga swoim ojcu i prowadzi się w takiej wiosce, którą chyba widzimy nawet w tle, tak zwanej Skalicy, i po prostu sobie tam żyje. Żyje sobie sielskim życiem, bawi się, pije, uczy się siermierki i generalnie ciągnie go do przygód, do zwiedzenia całego świata. No takie, kurcze, można powiedzieć, historyczny RPG bez magii, bez żadnych naturalnych po prostu tutaj zjawisk, więc jest to naprawdę ciekawe podejście czeskiego studia Warhorse. Gra chodzi na silniku CryEngine 3. Z tego co pamiętam, miała premierę w 2018 roku i do tej pory graficznie się całkiem nieźle prezentuje. Wiadomo, w 2018 roku, kiedy była premiera, dosyć gra była bardzo zagliszowana, ale i tak się dosyć przyjęła. Miałem okazję troszeczkę potestować, pograć sobie tego Kingdome Come'a i powiem wam, że naprawdę przyjemnie mi się gra. Jest to trochę gra drewniana, ale ma bardzo przemyślane mechaniki, przyjemny system walki, którego się co prawda na początku trzeba nauczyć i też sama postać zresztą na bieżąco się uczy kolejnych etapów, jeśli chodzi o szermierkę, więc na początku będziemy mieli ograniczone ruchy, jeśli chodzi o ruchy, a później już no, nasza postać będzie takim ala mega koksem, co nie zmienia faktu, że do każdego pojedynku, do każdej walki, do każdego questa trzeba podejść z głową i trzeba naprawdę wiele decyzji przemyśleć i podejść do wszystkiego ze sprytem, także to nie jest taki ala bezimienny, który idzie się napierdzielać z armią orków i wygrywa. Nie. Tutaj jak już mamy 2 na 1 czy 3 na 1, to po prostu musimy się ratować ucieczką. Gra nie wypacza wielu błędów, ale z drugiej strony to nie jest też taki sam case jak w wielu innych RPG-ach, gdzie musimy za każdym razem cofać grę, tylko po prostu gra jest tak fajnie zaprojektowana, poprowadzona, że nawet jak gdzieś tam się noga powinie, to i tak fabuła czy quest rusza dalej. Także nawet jeśli jedną drogą nie uda nam się gdzieś podejść do danego questa, to zawsze możemy gdzieś indziej jeszcze próbować. No także mam nadzieję, że będzie nam się przyjemnie tutaj grało. Ja rozpocznę sobie nową grę, już troszeczkę sobie pograłem, tak z 5-6 godzin chyba przy tej grze mam. Wybiorę sobie linię gry 2, bo tutaj jeszcze sobie coś sprawdzałem. No i co, moi drodzy, rozpocznijmy przygodę. Ja na początek wam odpalę taką zajawkę fabularną, która się odpala przy każdym uruchomieniu gry, także obejrzyjcie sobie i widzimy się w prologu Kingdome Come Deliverance. Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long and successful reign. The empire he ruled from Prague expanded, and his subjects lived in peace and prosperity. When the emperor died, the whole empire mourned. More than 7,000 people accompanied him on his last procession. The heir to the throne of the flourishing empire was Charles's son, Wenceslas IV, whose father had prepared him for this moment all his life. But Wenceslas did not take after his father. He neglected affairs of state for more frivolous pursuits. He even failed to turn up for his own coronation as emperor, which did little to endear him to the Pope. Wenceslas the Idle did not impress the imperial nobility either. His difficulties mounted until the nobles, exasperated by the inaction of their ruler, turned for help to his half-brother, King Sigismund of Hungary.
Sigismund decided on a radical solution. He kidnapped the king to force him to abdicate, then took advantage of the ensuing disorder to gain greater power for himself. He invaded Bohemia with a massive army and began pillaging the territories of the king's allies. It is here that my story begins. Okej, Warhorse Studios. Wacławek nie chciał zostać cesarzem, co? Nie no, graficznie naprawdę bardzo pięknie się to prezentuje i te cutscenki były renderowane na silniku gry. Będziemy mogli polować, przemierzać. Naprawdę ogromny świat. O proszę. Skalica, 1403 rok. Więc to takie średniowiecze pełną gębą. Ja lubię naprawdę średniowiecze, zbroje, walki na miecze. To jest po prostu coś, co uwielbiam. Gotyk we mnie rozkochał tą miłość. Kingdome Come Deliverance. Trzeba też się przygotować na to, że narracja w tej grze, czy tempo jest dosyć powolne. I nieraz gra będzie nas zmuszać do tego, żeby przemierzyć daną drogę, w trakcie której zostaniemy albo zaatakowani, czy też będziemy musieli dbać o zaspokojenie podstawowych potrzeb naszego bohatera. Więc to jest jedna z tych gier, gdzie nie wolno się spieszyć. God bless. Same to you. Today's a scorcher. Także taka miła odmiana w porównaniu do tych gier, co ostatnio ogrywałem. Well, husband, how goes it? Good. I should get it finished today. Where on earth is Henry? I need him to run some errands. He was still sleeping when I went out. At this hour? Blue-blooded idler. Well, it looks like he was out all evening, drinking like a lord. Go and get the lazy bones up then. Quick clout round the ear should do it. Tutaj mieliśmy rodziców Henry'ego, czyli naszego głównego bohatera. Henry! Get up now. There's work to be done. Get up or I'll come get you up, you slugabed. Hear that? You'd better not vex him. Now get up quick. Your breakfast is on the table. Wait, what's this? Have you been... Oh, Henry. How many times have I told you about fighting? Oh, it's nothing. It's just a scratch. You've been at that sword play again, haven't you? You better pray your father doesn't get to hear of it. You know how he feels about it. Oh, don't worry, it wasn't that. I just scratched myself is all. Well, just don't come crying to me if you really do get hurt. Now get up, you rogue. Nie ma lekko. Muzyka i klimat naprawdę mi bardzo siadają. A fine state you're in this morning. What on earth did you get up to last night?
Okej, dokonując dwóch pierwszych wyborów w tym dialogu ustalisz wyjściowe atrybuty swojej postaci. Jeśli nie będą ci się podobać, nie przejmuj się. Wszystkie cechy charakteru możesz później rozwijać bez ograniczeń. No właśnie, moi drodzy, to jest właśnie piękna sprawa w tej grze, że to nie tak, że jak to było w Gothicu czy w Wiedźminie, tylko bardziej coś jak w Skyrimie właśnie, gdzie po prostu wykonując dane czynności nasza postać automatycznie się uczy. Oczywiście później będziemy jakieś konkretne umiejętności czy punkty rozdysponowywać, ale takie podstawowe rzeczy jak siła, witalność, zręczność to się automatycznie rozwijają, jeśli będziemy po prostu często walczyć, czy strzelać z łuku w tym przypadku zręczności, czy właśnie walczyć mieczem. Też później dojdzie właśnie osobne jakby ala małe drzewko umiejętności, jeśli chodzi o walki mieczem, gdzie też będziemy mogli nauczyć się różnych technik, ale póki co takie podstawowe statystyki, które nas najbardziej interesują, to wydaje mi się, że będzie to na pewno siła. I was sweating in the forge all day yesterday, and then I was helping Fritz and Matthew with some errands. So I'd say I have a right to be a bit tired. Well, I've got a feeling there's something you're not telling me. And it's connected with that scratch on your hand. And that suspicious-looking character with a sword who turned up in town recently. Okej, teraz szukam albo zręczność, chociaż strzelania z łuku w tej grze nie lubię jakoś bardzo, bo jest bardzo utrudnione, bo nie mamy takiego klasycznego celownika. Ewentualnie witalność, albo znowu siła. Ale też takiego bezmózgiego mięśniaka nie mam zamiaru robić, ale dajmy tą witalność. I was with Bianca. Do you want a blow-by-blow account of everything we did? What's this, an interrogation? All right, all right. Sorry, son. It's just that I worry about you. Thanks, Ma, but I'm not 4 years old. I know, Hal. You've grown up in front of my eyes. It's hard to get used to it. Okej, tutaj już mamy zwykłe opcje dialogowe, jak to w RPGach bywa. Okej. Did Matthew and Fritz come looking for me? No, I haven't seen them this morning. They shouldn't be hard to find. They'll be hanging around a tavern somewhere, as usual. Oho, bronimy ich. That's unfair. Really? So where were you until the small hours last night? I was with Bianca, of course. You mean at Bianca's tavern? And who was there with you? No, don't tell me, let me guess. Matthew and Fritz. Well, at least you were with Bianca. You should hold on to that one, Hal. She's a clever girl. And invite her for supper sometime. Your father's very fond of her. Yeah, of course he is. He thinks he'll be able to wheedle the secret of beer brewing out of her. You're right there. You'd think he was planning to become a brewer in his dotage. Still, that's your father for you. At least he's interested in something, unlike you lot. You're too busy getting into mischief to do an honest day's work. If Fritz and Matthew carry on this way, they'll wind up swinging one day. You mark my words. Okej. Can I get something to eat? I left some breakfast on the table. Help yourself. Dobra, napiszcie mi komentarz, jeśli interesuje was, czy mam odpalać wszystkie opcje dialogowe, czy po prostu zależy wam na tym, żeby lecieć z akcją, z tematem. Dajcie znać koniecznie. Czy mam wszystko, każdy zakamarek sprawdzać, każdą notatkę, wszystko, czy jednak wolicie takie moje klasyczne podejście, czyli po prostu lecimy z konkretami. Okej, zjadłem z garnka, to jest właśnie piękne, że nawet jeśli nie mamy jakiegoś jedzenia pod ręku, to wystarczy znaleźć taki garnek z jedzeniem. Różne paleniska, ogniska są wszędzie dookoła tak naprawdę, więc też nie ma się co tym przejmować. No i jedzenie może nam się zepsuć, także też tutaj takie realistyczne podejście twórców tutaj jest. No taka bułka, jak najbardziej możemy ją sobie wziąć. No i tutaj perspektywa z pierwszej osoby jest, niestety nie mogę tutaj trzeciej osoby załączyć, albo przynajmniej nie szukałem żadnych modów. Z drugiej strony doszedłem do wniosku na Discordzie z innym Discordowiczem na Ancemonkach. No jakby tutaj była trzecia osoba w tej grze. O, gwoździe dla Teres, od razu mogę jej później wziąć. O! Mamy zbawienny sznaps. To jest właśnie napój, który nam umożliwia zapisanie gry w danym momencie. A jeśli nie chcemy go zużywać, to musimy znaleźć jakieś łoże i po prostu przespać się, żeby zapisać sobie
rozgrywkę. Ewentualnie jakieś ważne, kluczowe wydarzenia fabularne, czy jakieś questy po prostu nam to też umożliwiają. Taki automatyczny zapis. Okej, mamy tu coś ciekawego. Kapusta. Taka bez sensu trochę, nie? Cebula. Oczywiście tutaj wszystko ma swoją wartość, więc... Okej, włamywanie. Włamywania jeszcze nie umiem, ale... Wiem, gdzie ogarnąć wytrych ewentualnie. Kolejny garnek, ale też nie wolno się przejeść. Dobra, kompas mnie prowadzi prosto do ojca. Tak wygląda mapka. Mam jeszcze cel poboczny. Mogę jeszcze pójść na lekcję fechtunku. Okej, to zaraz to zrobimy w takim razie, żeby naszą postać troszeczkę podszkolić. No i mamy ojca. Trochę za słabo sobie, panie, tutaj nagrzałeś ten miecz, no ale dobra, niech ci będzie. What's the matter with you, Henry? Didn't you hear me calling you? Okej, perswazja. Czasami trzeba użyć perswazji, by osiągnąć cele. Podczas rozmowy z ludźmi często możesz wybrać, w jaki sposób chcesz na nich zrobić wrażenie. Retoryka, sercowe podejście, czy też reputacja, czy też odzienie. Możesz też wyglądać niebezpiecznie. Zawsze możesz polegać na pieniądzach lub w niektórych przypadkach możesz spróbować innych umiejętności, np. jazdy konnej. Liczy się jednak nie tylko sposób perswazji, ale także konkretna oferta. Bywa, że nie wystarczy tylko wybrać metodę zgodnie z twoimi najwyższymi atrybutami. Musisz naprawdę sprawdzić, co masz zamiar powiedzieć. Okej. Następna strona. Na różnych ludzi działają inne podejścia, niełatwo zostarzesz mięśniaka, nawet w najspalniejszym ubraniem nie zaimponujesz szlachcie. To dlatego, że umiejętności Henryka nie są po prostu przypisane mu jako uniwersalna wartość, ale są wciąż porównywane z tymi u innych. Możesz śledzić poziom różnych zdolności postaci w grze, obserwując korespondujące z nim ikony. Zawsze możesz je skontrolować. Umiejętności innych będą widoczne dla ciebie, jeśli kogoś dobrze poznasz, albo jeśli umiesz odczytać ludzką naturę dzięki dodatku wrażliwiec. Okej. Twoje pieniądze, cena, którą musisz zapłacić, tutaj wszystko nam gra wyjaśnia. A to jest tak w trakcie jeszcze nam będzie wszystko tutaj omawiane. Okej. Coś rozkazywania mi nie... Dostaniemy w pierdziel. Sorry, Father. I was taking a stroll and lost track of time. Somehow I had a feeling I was seeing everything for the first time. How, my boy? When are you going to get some sense? Anyway, we've a lot of work to do today. I'm finishing the sword for Sir Radzik, and I need your help. With what? I'm running out of charcoal. Run to the market and buy a bag from the charcoal burner. I'll need some money then. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer, and then use the money to buy the charcoal. Kunesh? That drunkard? That'll be fun. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to bang those nails into his arse. Sure he'll be happy to hear it. Is that all? Not quite. The Chamberlain at the castle has the crossguard for Sir Radzik's sword, which I had engraved in Sasau. You want me to go and pick it up? All right. Money, charcoal, crossguard. Got it. And ale. Stop off at the tavern on your way home. I know you'll be going there anyway to see that girl of yours. But make sure the ale's still cool from the cellar when you get back. Her name is Bianca. Right, so make sure Bianca draws me a nice cool one. Run along now, work won't wait. Okej. No, mamy sporo takich prostych questów do zrobienia, ale dosyć szybko się je wykonuje. Jelec jest najprostsza sprawa, więc mogę go zostawić na później. Tam strażnicy go trzymają. Dobra, w takim razie tam mamy tego Kunesza. Ale coś czuję, że to się wywiąże z tego jakiś pojedynek, więc najpierw potrenujmy troszeczkę tutaj chociażby szermierkę. Indeed I am, or I'll have nothing to smelt the ore with, and the king won't get his silver. Which king do you mean, Master Tobias? The one sitting in some godforsaken dungeon, or the one who holds the key to the dungeon? These are strange times, strange and ill-omened. But since I serve our liege lord Sir Radzik,
I think you know the answer. True, but where will Sir Ratzik take the silver? Hardly to Kuttenberg. Now its citizens bend their knees to Sigismund. Fortunately, that's not my problem. Perhaps Sir Radzig is keeping it at the castle until this whole unhappy story reaches its end. I only hope Sigismund doesn't get an appetite for our silver too. That makes 2 of us. But back to business. I'll need 3 wagon loads. I see your people are working. Dajcie znać, czy chcecie też słuchać takich pobocznych dialogów. Oj, mamy tutaj mistrza miecza. Do you want to learn something? No, I don't think so. Thanks. Have you recovered from yesterday's great wound? That was nothing. Except Mother noticed and had a word or two to say about it. No mother's happy when a son starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. The question is, what do you want? I don't want to rot in this hole forever. I feel like I don't belong here. I want to live and see the world. The world's a dangerous place and I need to know how to protect myself. Spoken like a man. And as it happens, today's your last chance. I have to leave. So, are you ready to get stuck in? Oczywiście, że idziemy. All right, I'll wait on the ground by the sheepfold as usual. Walka w tej grze jest naprawdę zajawkowa, bardzo trudna na początku. No i też kwestia jest taka, że nasz sam główny bohater nie zna jeszcze wszystkich sztuczek, bo później mamy różne wzwody, techniki obrony, kontrataku i tak dalej, które naprawdę są intuicyjne, bardzo fajnie są przemyślane, ale mimo wszystko no na początku ciężko bez nich będzie mi się grało. Bardzo często będzie tak, że będziemy musieli wiele ciosów tankować, po prostu przyjmować na siebie. Jakież żywy jest ten świat, nie? Kowal, krawiec. Nieźle, nie? Oho. You can't be serious, Deutsch. Insulting our king. What insult? I say only the truth. Sigismund has done only what he had to. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tatars and besiege Kuttenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas would not go to their deeds even. German counts. Traitors. Now even the Pope God be with is you, opposed Henry. to your king. I'm with you, So Matthew. are such lords as What's going on Henry here? of Rosenberg. Deutsch is Even spouting the shit. Austrian dukes Albrecht What? and Just Wilhelm listen and you'll are hear on for yourself. Sigismund's side. Someone has to bring order and reunite the empire. What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. No, it's true, though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Radzig is Wenceslas' commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your deal will soon have nothing left to rule. Jobst had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund And don't forget about Kuttenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. But what can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? You're too right, Matthew. You should give him a proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge parliament. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But throwing some tears will do. What do you say, Henry? But I was going to get ale for father and a few other things. We're finishing Sir Radzig's sword. Come on. Throwing a few handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. So, how?
Are you with us? Oho, pierwszy poważniejszy wybór. No i co? Oh well. Father can wait a while. My words exactly. I knew you wouldn't miss out on all the fun. Let's go. Coś czuję, że będziemy tego żałować, no ale... No. Nie boli cię głowa? Bo przyróżnąłeś porządnie w te drzwi. Idź z kumplami przed dom Niemca. O kurde, jaka chatka. No, w porównaniu do takich domków, faktycznie jest to ekskluzywne. So are we doing this or not? Wait. We have to check that the coast is clear. Why? The Deutsch is in the tavern. But maybe you noticed after all these years that he has a wife and a son. And that's a problem? Aye, it is. Henry, you go lure her away somehow. Why me? Because you're the clever one. Yeah. Okej. Jak zwykle my musimy najgorszą robotę odwalać. Żona Niemca. What do you want, lad? Nie, no, ta mimika twarzy naprawdę jest spoko w tych cutscenkach, nie? Miałem mówić, ale... I just went by the tavern and your husband was in there talking nonsense. I thought someone should take him home before he gets himself in trouble. What sort of nonsense? Well, he kept saying that Sigismund was right and King Wenceslas is a drunkard, that sort of thing. Some people took exception, so I thought... God almighty, the fool. Next thing he'll start on about the popes. He might have mentioned the popes too. Thank you for telling me. I just hope I can catch him before he gets into another fight. No w sumie Henryk nie skłamał, powiedział prawdę, więc... Spoko sprawa. Okej, Frycek, mam do ciebie pytanie, a zresztą... Nie wiem, cokolwiek, coś? Aha. Ojojoj, ale że gołymi rękami, o ja pierdolę. What are you waiting for, soldier? Fire the trebuchet! For king and country! For king and country, my ass. This is all good, clean, fun. Nearly as good as having that traitor in the pillory. Nearly. Now that would be sweet. That's for Sigismund. Woohoo! Eat shit, Dodgers. You bastards! What the fuck do you think you're doing? Hey, Hans, can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Oh, sons! I'll make those smiles off your faces! Oh, I'd like to see you try. What are you doing here, Zbyszek? Hanging out with this poxy Deutscher? Maybe you'd like to try out the latest German fashion. Headshot. Fucker! I'll make you pay for that. Oho, pierwsza bitka. Miałem wprawdzie iść się zahartować do szermierza, no ale cóż. Okej, dobra. Oj, 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 dopóki na jednego widzę. God! Uuu, pięknie. Pod kół mamy blokowanie. Okej, dobra, ten już leży. Od pleców go, od pleców. No, 1 na 1, jeszcze ta walka jakoś w miarę idzie, ale... For God's sake! Stop right now! The catch pole is on his way! Oho, co teraz? A, spierdzielamy, no dobra, na razie. Miło było. Frycek, właśnie, mam do ciebie pytanie. Masz jakieś wytrychy może? Kurde, nie możemy go dogonić. Samym bieganiem też możemy sobie zatrzymać, a raczej zwiększyć witalność. Aha, reszta ekipy też tu idzie, dobra. Spoko sprawa. Dobra, to niech sobie idą. A ja bym się udał do tego mistrza miecza.
Wiem, że są tutaj jakieś exploity, że na przykład jak sobie te początkowe punkty przydzielimy w siłę i uda nam się pokonać jakiegoś strażnika z zaskoczenia, wziąć mu miecz, to potem szermierkę można sobie nabijać na krowach czy innych zwierzętach, przesypać dnie i noce i te zwierzęta się ponoć odradzają. Ale jak jest naprawdę, to już wam nie powiem. Nie testowałem tego, ale też nie chcę jakoś bardzo... to się chyba nazywa power gaming na to? Że można wykoksić swoją postać na początku, ale nie ma co się uciekać do takich sztuczek. Później sobie trudność czy zabawę po prostu psujemy w ten sposób. A takie przygody są jak najbardziej zacne, nie? Tego typu questów jest naprawdę sporo w tej grze. Może nie tyle obrzucanie czegoś domu gnojem, no ale... Ta gra jak najbardziej jest w stanie zaoferować nam ciekawą przygodę, nawet bez magii. Co mi się w niej naprawdę podoba. O, dziurawiec. Możemy też zbierać roślinki różne i nabijać sobie też punkty osobne. Spoko sprawa. Dobrze, moi drodzy. W takim razie... Gdzie ja bym poszedł w sumie? Bo tam chłopaki się chyba będą zbierać teraz. A ja bym tego... Kunesza tutaj może przy okazji spróbowałbym. Miałem iść kurde do tego mistrza miecza, ale dobra, te wszystkie questy i tak w jednym odcinku zrobimy. God be with you, Kunesh. What do you want? My father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer and nails. I've got nothing. Clear off. You know you owe father for a lot more than just the axe and hammer. If he went to the bailiff about it, you'd be in deep water. At least pay for the tools if you can't pay for everything. I told you I have no coin, you bastard. Get the hell out of here, or I'll use the axe on you. Okej, dług się płaci, zapłać ochlejtusie. Okej, my raczej z nim szans nie mamy. Mimo wszystko, bo już sprawdzałem. Więc taki mały spoiler. Znaczy, teoretycznie idzie się przemóc, ale nie mam zamiaru się męczyć. Bo tutaj naprawdę jest co najmniej 3 ścieżki do tego questa. If that's the way you want it, I'll tell father you won't pay and you can tell him what you told me. And don't come back. Okej, większość zadań da się rozwiązać na kilka sposobów. No właśnie, pewnych ludzi przekonasz się perswazji, innych trzeba będzie okraść. A jeśli nie lubisz niczego ofiać, bawełna przemoc też może być rozwiązaniem. Okej. Okej, nie zauważył nas. Z tego co wiem, gdzieś w tym domku jest skrzynka. A jest, kurde, dobra. I właśnie tutaj. A locked chest. I'll need a lockpick to get into that. Fritz might have one. Okej, to już wszystko wiadomo. Ten jest ślepy, więc nie zauważy nas, ale późniejsze takie skradankowe rzeczy już trzeba będzie uważać na pewno. God be with you, Henry. Ale też jest inny sposób ewentualnie. Listen, there's this locked chest I need to get into. Really? An honest trade not good enough for you anymore? It's just that someone has something that doesn't belong to him, and I want to take it back. If you say so. It's not skin off my nose anyway. I've got some lockpicks you can have. But if you get caught, you didn't get them from me. Never heard of you. Thanks, Fritz. Okej, 4 wydrychy, spoko sprawa. Well, we sorted that Deutsch out. That was pretty close, eh? That old bastard didn't stand a chance. True, but I'm worried that fucker Hans will snitch on us. Well, let him. Then I'll snitch on him. And anyway, what can they do to us for throwing a bit of dung? Good point. It's not as if anyone really likes the Deutsch. Okej, a teraz ty zobaczysz moje plecy? Co? Nie, dobra robota. Anyway, nice job at the Deutschers. Never a dull moment with you lot. Okej, nie możemy pogadać jeszcze jakoś, czy coś? Aha. We've sorted out Deutsch. Now I've got someone else to deal with. Another beating? Count me in. Kunesh owes money to my father, but he won't pay. I'll have to shake it out of him. Sure, mate. You helped us, so we'll help you. Let's get to it then. Aha, okej, czyli idziemy mu spuścić lanie, okej. Zaoszczędzę na wytrychu.
który jest sporo warty na początku, a przy okazji... Get out here, you old goat. I've something to show you. No. What the fuck are you here for? You want me to take a whip to you or call a catch pole? Just try it, you old drunk. Fuck it! O kurde, nie tego uderzyłem. O fuck. A, okej. Znaczy musiałem pomóc. Enough! Enough! I give up. Take what you want. It's not much, but it's all I have. You understand? No i łatwo, nie? Tak to samemu bym się z nim męczył. A tak to mogę się dobrać do skrzynki i nawet się nie obrazić za to. Otwórz zamek. No i tak, wytrych zaoszczędzony, bo zawsze jest ryzyko, że mógłbym go złamać. A2. O, mogę się najeść. Okej, nie mam jeszcze obżarstwa, ale trzeba tego pilnować, bo jak jest obżarstwo, to mi obniża pasek kondycji delikatnie. Więc też nie można się przejadać w tej grze. Dobra, Kunesza załatwiliśmy... A jeszcze piwko musimy ogarnąć. Dobra, to póki tu jesteśmy, to piwko pójdziemy ogarnąć. Tutaj taki questik załączył, ale przyznajcie, że nawet całkiem nieźle, nie? Oj, mamy naszą piękną wybrankę. Taka piękna w sumie moim zdaniem nie jest, no ale mniejsza. Dobra, chodź tutaj. No, no. To chyba się nazywa foch. O, jesteś. God save, my lovely. You're looking well today. You too, handsome. What brings you here? Ooh. Your beauty, of course. Oh, noble sir. I'm as honored as any simple maid can be. And apart from my beauty, what else might your worship desire? Dzban dla ojca, Niemiec gada głupoty, porozmawiamy o interesach. I need ale for father. As the gentleman wishes. But wait though, there's a catch. I've no money. Kunesh owes me and he won't pay up. Leave it to me, but you have to pay me back this evening. You're the best girl a man could wish for. Your father wants a cool one from the cellar, doesn't he? Wait here while I fetch it. Aha, automatycznie czekamy, dobra. Ale przeważnie jest tak w tych questach, że naprawdę trzeba zaczekać. Thanks. It's on me today. You can pay me back this evening. Don't worry, dearest. This evening I'll see you right. Oh, how? I do hope so. Thanks. You'll have something to look forward to this evening. You too. Oh, by the way, that shifty-looking fellow was asking after you. Vaniak? I suppose. He's a man who makes his coin robbing honest wayfarers. I'm sure of it. I'll be happy when he's gone for good. But what in heaven's name are you up to with him? He promised to teach me how to use a sword. What use would that be to you? Enough. You sound just like father. I'll be going now. See you this evening. Hal, I've got something special for you. Is that so? Now what would that be? Your favorite, Savior Schnapps. Really? You're an angel. I hope you'll thank me properly later. You bet I will. Okej, zbawienny sznaps, fajnie, kurde. 3 ze skrzynki, 5 od Blanki, czy Blanki. Także 8 zapisów gry możemy sobie w każdej chwili wykonać, w razie czego. Ewentualnie przespać się godzinę w łóżku w domu. Ale na razie nie czuję takiej potrzeby. Dobra, mamy piwo, mamy dobranie jelec. Przygoda z chłopakami zaliczona, Kunesz zaliczony. W ten nieco brutalny sposób. Teraz jeszcze walka mieczeń nam została. No i zawsze jak widzę jakieś turnieje, nie turnieje, to pcham się do nich, bo po prostu chcę mojego tutaj bohatera przećwiczyć w tej walce, nie? So, can we get started? Dawaj. We can. Good. And since today's the last time we'll be seeing each other, you can show me everything I've taught you so far.
Okej, pod jedynką mamy miecz. Very well. Let's start with the basics. Keep moving. Your life depends on it. Okej, ruszamy się. Pod tabem mogę oznaczać przeciwnika. Okej. Trochę czasami takie sztywne to poruszanie się wydaje. No ale dobra. All right. Now try to hit me. You have to put your weight into your attack. If you just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. All right. Okej. Tak z góry. Not bad. Yeah, all right. Not bad. Again, the point of the blade is for stabbing. Try it a few times. Okej, pchnięcie teraz pod prawym przyciskiem. Not bad. No i musimy też pamiętać o staminie naszej, nie? Good. Let's try something else. One strike I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. Okej. Very good. Na przemian pchnięcie, cięcie. Później będziemy mieli specjalne kombinacje i po prostu Henryk będzie sobie lepiej walczyć w tych cięciach. Okej. Oj. Że jak za blisko podejdziemy do przeciwnika, to on będzie nas odpychać, więc... That's enough. I don't know about you, but I'm tired and thirsty. Remember though, train hard. No one becomes a master swordsman overnight. You have to work and work. And the main thing is to use what you've learned in real combat. There's nothing better than experience, believe me. Okej. No potwierdzam, troszeczkę pograłem w tą grę i coś w tym jest. Dobra, więc wszystkie questy zaliczone. Możemy śmiało pójść do ojca. Znaczy nie ojca, tylko jeszcze po Jelec trzeba odebrać, ale na szczęście mieszkamy niedaleko tego zamku. A naprawdę widoczki są ładne, nie? I'll be with you. I'm with you, Henry. How are you? Okej. Ten mięczak Kunesz dłuży nam pieniądze. Oha, możemy na niego donieść. Możemy donieść na Niemca. Albo bezpośrednio przyjść po Jelec. No już kwestie raczej załatwione. Nie ma co się pakować w kłopoty czy coś w tym stylu. Przeszedłem po Jelec. Father sent me. We're forging a sword for Sir Radzig, and the Chamberlain has the crossguard and pommel. Father had them engraved in Sasau. Right. They're here. The Chamberlain gave them to us for you. We looked them over. Beautiful work. I've never seen anything so fine. I can't wait to see the sword. Just make sure you don't botch it. When did I ever botch anything? Where shall I start? Ah, shut up and give me what I want, or I'll kick your ass this evening. Right away, your lordship. Magnificent. Shame I can't keep the sword for myself. Well, I better go if we're to get the job done by this evening. Godspeed. See you later in the tavern. You certainly will. After today's work, the ale might even be on me. Jelec do nowego miecza. Okej, zobaczmy w takim razie, co uda nam się tutaj wykuć. Dziennik zadań. Wszystkie informacje o zadaniach możesz znaleźć w dzienniku. Dla pewności są one także zaznaczone na mapie czy kompasie w górnej części ekranu. Pod J mamy tutaj dzienniczki. Na razie tylko jeden. Możemy sobie w każdej chwili odznaczać te wszystkie zadania. No kurde, RPG, nie? I mamy jeszcze oczywiście mapkę całą. Spora, nie? Ale później będziemy poruszać się po koniu i będziemy mieli opcję szybkiej podróży. Ale mimo wszystko będziemy musieli taką szybką podróż wziąć, zastanowić się 2 razy, czy chcemy skorzystać, bo wiadomo, w trakcie szybkiej podróży czas nam mija i głód, więc no trzeba o takie rzeczy jednak pamiętać po prostu o tych rzeczach, nie? Dobra, panie Kowalu, panie ojcze. About time. Have you got everything I wanted? Not yet.
And how much longer will it take? Get a move. No, I don't. A kurde mać, jak zwykle. Wiedziałem, że o czymś zapomniałem. Węgiel. A to nic, to dobrze. Ja wam pokażę w takim razie, jak wygląda handel. Zdaje się, u tego gościa przy wozie można kupić ten węgiel. Z tego co kojarzę, kup worek węgla na targu, czyli 10 sztuk, ok. Jeszcze opcjonalnie. Znajdź u Kunesza cokolwiek wartościowego. Serio? O! Czy ja znajdę coś tam wartościowego? A mogę tą siekierę zabrać? O! Okej, aha, o to chodziło, dobra. Fabularne, inne. A nie mogę jej ubrać? Kurde, szkoda trochę. Bo jednak siekiera jako broń bym sobie zostawił. I bym sobie poćwiczył walkę na tych zwierzakach. Okej, pogadajmy o interesach w takim razie. Okej, interesują nas tutaj węgiel. I teraz możemy sprzedać. Młot Kunesza mi niepotrzebny, to mi niepotrzebne. Nasze ubrania. Zupa z trzewicy nie. Zbroja. O, wychodzimy na 0. Zarąbiście. Jeszcze co? Możemy się targować ewentualnie. Coś tu jeszcze mam? Nie, jest nic, jestem biedny. Mogę ewentualnie jedzenie posprzedawać. W sumie ja bym to zrobił, bo i tak mam za dużo jedzenia. Bułki się chyba najszybciej czerstwieją. No i dobra. Targuj się. Let's have a word about the Naturally. No i warto się targować, bo po prostu retoryka nam się bardziej nabija. I jak bardziej w dół lecimy, to oczywiście jest to na naszą korzyść. Lecimy w górę, to jest to na korzyść kupca. Spróbujmy za 2. What do you say to this? Close. Okej, dobra. 1,5. Forget it then. Oj, szkoda. Ale retoryka się podniosła. Okej, jeszcze raz próbujemy. Let's have a word. Aye. Since it's. We're getting there. No i dobra, nie ma co przesadzać. I knew we'd come to. Kup worek węgla. Za każdym razem warto się targować, nawet jeśli niewiele sobie podniesiemy ceny, to jednak ta retoryka bardzo się przydaje, nie? Żeby nabijać ją. Patrzcie, nawet mi nie wyszło to targowanie się, ale retoryka i tak się podniosła, więc naprawdę warto było to zrobić. Dobre. Mamy tutaj naszego ojca w końcu. Nawet zarobiliśmy trochę groziła. About time. Have you got everything I wanted? I have charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Where have you been with that ale? It's as flat and warm as horse piss. Go back and get me another, and you can pay for it yourself. That's the price of stupidity. O kurde mać, nie wierzę w to. Gra wzięła jeszcze pod uwagę, że za długo z tym piwem latałem. Ja pierdzielę. About time. Have you got... I have charcoal. Good job. Let's have it then, son. Well done. Right. Let's see what kind of job the master in Sasau did for us. Look at that, lad. Well, that's what I call craftsmanship. What does the inscription mean? Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzig ordered it. Oh, this will be the finest sword I've ever made. We got the charcoal. Good. Then fire up the forge. We'll put it all together. Kurde, na każdym kroku klimat tutaj ocieka, wylewa się z tej gry, nie? By the way, someone paid me a call. I reckon you might know what it was about. I'm not sure. Really? Because I'm pretty sure you and your friends threw dung at Deutsch's freshly whitewashed house. He was here with the catchpole earlier, and it was not a friendly visit. What got into you, Hal? That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved.
got what he deserved, did he? You can go and clean up the mess you made and apologise to him. I have a trade to run. The German pays well, and having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. You understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Do you understand? I understand. Good. Then we'll never have this conversation again. So you think it's right to let traitors speak ill of our king? The boy gets caught, making a fool of himself, and he still hasn't learned his lesson. So Deutsch spouts rubbish, and what? You turn into a common thug. You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. Ważna lekcja od ojca. Ale coś w tym jest. Furnace is ready. Right, we'll do the grip. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Do it. Good. Once more. That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague, and a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once 1,000 years. What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Give it here, and we'll put it all together. Piękny miecz. It's magnificent. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. Kurwa, chyba je sprzedałem. Ja pierdolę. A nie, mam je. Uff, yes. Here are those nails you wanted. Thanks. So, how's Bianca? She's fine. Why do you ask? Just wondering, will you be going to the dance this evening? We will. Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That sword is truly beautiful. Całe szczęście, że te gwoździe były oznaczone jako przedmiot fabularny. Fine lass, eh? Now stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire.
Ojciec powiedział fine arse, he? A to przetłumaczone jest jako piękne dziewczę. Kocham znać angielski. Poszło mu sprawnie, ale w rzeczywistości ciężko coś takiego ściąć. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a Let him commoner? try it. No proszę. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. You still have a lot to learn. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Svan? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls, and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. He certainly will. Żebyście wiedzieli. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure. No, zawód kowala w tamtych czasach był naprawdę ceniony. The honor is mine, Sir Radzik. Thank you for the hospitality. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it like Sir Radzik said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. You talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalicy, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first I'd like to see the world, meet new people. Meet them or beat them? Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. Oho. A messenger. He was in a hurry. What's happened? Jesteśmy w dupie. Zaczyna się. Koniec sielskiego życia. To i tak dobrze, że posłaniec dobiegł, ale... Nie zmienia to faktu, że wiele osób nie zdąży uciec. Uciekajcie, cholera, co tak stoicie? Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. What about you? Your mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You do what I say right now.
Give the sword to Sir Radzik. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. No nie. Ojoj. A jeszcze do niedawna tam normalnie biegaliśmy sobie. Nie zanosiło się na taką tragedię. Close the gates! Move! Come on, we're closing! Move it, people! Come on! Come on! Oh, Henry! Thank God! Get inside quick! We have to shut the gates! Get running, people! Come on! Mind this for me. Are you mad? You can't go back! Get through the gates! No nie, Henryk. Nic nie zdziałasz, nie masz doświadczenia w boju. Nawet doświadczenie ci nie pomoże. Skurczkowaniec, nawet kobiety nie chciał oszczędzić. Oho. Oho, już. O kurde, jeszcze po krzyżu. On już się nie podniesie. No nie. O cholera, Henryk. Lepiej uciekaj, chłopie. Come on, Hal! You can still make it! Run! Bez litości ich zabili. Find a horse! Ride to town work! Tell them what's coming! Warn them! Oho. Henryk zamieni się w posłańca. No cóż, życzenia Henryka w ten czy inny sposób zaczynają się spełniać. Miecz pana Radzika Kobyły. Dobrze, moi drodzy, myślę, że w tym miejscu zakończymy pierwszy odcinek ewentualnej serii Zagrajmy w Kingdome Come Deliverance. Dajcie znać, jak wam się gra podoba, czy chcielibyście na moim kanale ujrzeć pełną serię, czy tylko te 3 pierwsze testowe odcinki, a później przejść do innej gry. To już od was zależy. Ja się z wami żegnam i zaraz rozpoczynam nagrywki do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, hej!